Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na mój chów Bergman. Mapka w wersji 1.4.5. O, jak ciemno, chyba pójdziemy spać już. Żeśmy się troszkę napracowali, więc myślę, że spokojnie możemy iść spać. I wstalibyśmy o godzinie 8. Może 8:30, jeśli można, żeby nie było zbyt ciemno. No to prawie jesteśmy. Ok, 8:30. Słuchajcie, i na dzień dobry zrobimy przegląd u zwierząt. Kozy, pokarm, woda, wszystko spoko. Krówki, pokarm, woda, no jeszcze ok. Nasza szkocka rasa wyżynna też wydaje się, że jeszcze możemy ją tutaj zostawić w spokoju. No i bawoły, ok. Dobra, słuchajcie, w takim razie no widzę, że słoneczko tak jeszcze nie do końca wstało. Zobaczmy, jak tam nasze winorośla. Jakieś brakujące materiały, pewnie chodzi tradycyjnie o wodę. Zapalić silnik przy beczce. Na wodę żeśmy sporo wylali i to zawierę chyba nie wniosło, bo już w grudniu to te winogrona nic raczej nie będą robiły. Ok. Czy tutaj coś jest jeszcze? Może zobaczmy przez przegląd w tą stronę. Biogazownia, no nie ma materiałów, to wiemy. Pompy zawsze mają wodę. Tutaj grządki wydają się być w porządku. Koziołki nie będziemy oglądać. Mleczarnia. No, krowie mleko w dużych ilościach, bawole mniejszych, ale bardzo wolno. Bardzo jestem niezadowolony z tej mleczarni małej, bo bardzo wolno produkuje. Jabłka dostarczone, mus jabłkowy. Chyba muszę włączyć produkcję musu jabłkowego. Tak, i kamień wapienny też trzeba zacząć. Też trzeba zacząć wziąć się do roboty. No dobra, więc zaczniemy tradycyjnie od sadu jabłkowego. No i zobaczmy, co tutaj się narobiło. Dobra, włączone jest. Jabłka są, to jeszcze ich dosypiemy. No. Wydaje mi się, że zapomniałem po prostu włączyć tą maszynerię. Trudno. To już jest ostatnia skrzynka jabłek. Dobra. To teraz szybciutko do naszej kopalni. Może tutaj do jakiegoś pojazdu. Ostre strasznie światło jest. Dobra, tutaj moglibyśmy się wziąć za zapełnienie troszeczkę tej kruszarki. No więc jedziemy.
Dobrze. Tak niżej jakbym to opuścił. Okej. No, kruszarka już ma połowę zasypki, więc tak jest, włączymy. Produkcja ruszyła. Ile my mamy w tej kruszarce w tej chwili? 13 000, to jeszcze niedużo. Ciekawy, kiedy mi się uda tą hałdę skasować. No, przyznam, że to będzie dosyć spore wyzwanie. Okej. No i jeszcze jedna łyżka. Od czegoś się odbiłem, czyli jakaś kolizyjność wystąpiła. Jak ja mam tą łyżkę, że ona tutaj... Dobra. No dobra, to z kamieniem mamy teraz 8000, w kruszarce to mamy z wapnem jakiś, myślę, że w miarę spokój. Myślę, że tutaj tą taśmociąg też możemy wyłączyć na tą chwilkę. Ok. Słuchajcie, co jeszcze z ciekawych rzeczy? Z ciekawych rzeczy to muszę wam powiedzieć, teraz to BGA jest ciekawą rzeczą, bo mamy taką sytuację, że ja tutaj, słuchajcie, naprodukowałem całkiem sporo woreczków poza nagrywaniem i tu stoją, i tam stoją. Teraz pytanie, jaka jest cena na wiórki? Czy to już je sprzedawać, czy dopiero za chwilkę? Zobaczmy, jak to wygląda. To będą zrębki, ja je wiórkami nazywam. No więc w styczniu to za miesiąc byśmy mieli 449, bo tu mamy to 1480, a będzie 1600. No zobaczmy, czy to prawda. Zrębki. Tak, tutaj moglibyśmy już mieć 1480, ale tutaj jest dużo bliżej. Dobra, poczekamy jeszcze do stycznia, więc na pewno jakiś węgiel mogę produkować. Ciekawe. To jeszcze zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o... No, tutaj jest jeszcze fermentacja jest w trakcie. Wydaje mi się, że ja jeszcze zostawiłem parę fragmentujących belek tutaj przy ogródkach działkowych. Sprawdźmy. Już nie? Już je wrzuciłem?
Czy one zostały raczej przy sadzie wiśniowym? Strasznie ciemno, no nie lubię, ale wlazłem. Nie lubię, że tak powiem, na takiej mapie grać. O, tutaj je zostawiłem, to w sadzie wiśniowym. Warto by po nie podjechać. Pytanie tylko, tu też jest 78%. To nie można by je tutaj poukładać. Ale potrzebujemy na pewno jakiegoś większego samochodu. Więc ja myślę, że moglibyśmy naszą platformą tutaj podjechać. No i zapakować. Zapakować te belki, więc wybierzemy się w podróż. Myślę, że tędy będzie wygodniej, bo tam taśmociąg stoi. Wybierzemy się w podróż. No właśnie. I zaraz będziemy pakować te beleczki. No okej, no to jesteśmy. Teraz szybki załadunek. O, jeszcze jedna belka nam została. Dobra, mamy to. W zasadzie to w takiej formie to moglibyśmy wziąć ten mniejszy samochód i też by sobie dał radę. No ale okej. Teraz pytanie, czy ja tu będę w stanie wykręcić, więc zrobimy to troszkę w taki sposób. Auto mamy dosyć mocno uszkodzone, więc wydaje mi się, że trzeba będzie je naprawić, bo tutaj proszę pamiętać, że ja włączyłem... chyba zahaczyłem. Właśnie. No i co? Nie mogę cofnąć ani do przodu, a do przodu. Ledwo mi się udało. Włączyłem opcję uszkodzeń, nie? I no, widzę, że za chwilkę to auto mi zupełnie chyba stanie. Bo z tymi uszkodzeniami, co mam, to troszeczkę już dużo. No właśnie, bo ja tak trochę niefrasobliwie jeżdżę, muszę przyznać. Muszę się nauczyć bardziej te samochody oszczędzać. Generalnie maszyny. Jeśli chodzi o wszelkie zakręty, trochę jednak wolniej, nie tak... No... Bo drogi nie są łatwe. Słuchajcie, bardzo gorąco jest u mnie, nie wiem jak u was, ale pogoda jest po prostu dramatyczna. Jest grubo ponad 30 stopni. A tutaj w miejscu, gdzie mam moje biuro, to jest chyba prawie 30. No, to jednak na poddasze mi się bardzo nagrzewa, muszę przyznać, od dachu i no trzeba będzie pomyśleć chyba już o jakimś rozwiązaniu chłodzącym. Bo jeśli nadal będą takie temperatury jak obecnie są, albo będą bardzo często, to nie wygląda to dobrze dla mnie. No pięknie, słuchajcie, no to w takim razie trzeba to tutaj elegancko rozładować. Mam nadzieję, że to się tutaj rozładuje wszystko pięknie na lewą stronę. Tutaj jeszcze mam, widzę parę belek przywiezionych, zaraz zobaczymy o co chodzi. Dobra, pięknie się rozładowało. W zasadzie jeszcze światełka możemy pogasić. Tak, chyba pogaszone, bo to z lampy jest. Zobaczmy, co nam tutaj leży. Fermentacja 78, 79, czyli tutaj mam jakieś 3 belki, które przywiozłem. Plus, no i to są analogiczne belki. I tu
No prawie to samo w tym silosie, więc no cóż, czekamy w takim razie, aż to przefermentuje. A czekając, zobaczmy jak po miesiącu wygląda nasze pole. Tu moglibyśmy... Ile tu jest? Big Bag jest, widzę, niepełny. A chyba workownica nie ma materiału. Moglibyśmy to włączyć. Czy to da radę jeszcze zadziałać? Tak, Big Bag się doprodukował, a zobaczcie jak daleko ta żmijka łapie. To jest mistrzostwo świata. Dobra. Jeszcze na wszelki wypadek mam tam taśmociąg, który ściągnę, jak będę potrzebował. No cóż, no, tak się zastanawiam, czy już się tymi zwierzętami powinienem zająć, czy też jeszcze nie. Ale sekundkę, może byśmy zrobili małą taką rundkę i zobaczymy, jak tutaj sprawa z mlekiem wygląda. A, jeszcze naprawy, właśnie, cofnijmy. Czy ja tu mam... nie tutaj, cofnijmy. Na przykład tu, czy ja tu mam jakąś skrzynkę narzędziową? Jak nie, to pojedziemy do serwisu chyba. Tak myślę. No, chyba pojedziemy do serwisu z samochodem. Tutaj dużo maszyn ściągnąłem. Zobaczmy, co tutaj się podziało. O, proszę, tutaj rośnie nam koniczynka. Wzrost 2/4. Nie jest źle. No, wygląda bardzo sympatycznie. Potencjał 80%, spodziewane plony 78%. Pewnie jakbym to jeszcze zwałował, to by było nieźle. Ups, to trochę wpadłem. No, więc nie wygląda to najgorzej dla mnie. Cudownie nawet. Dobra, słuchajcie, koniczynka niech sobie rośnie. Siewnik jest bardzo długi, w bramę nie wchodzi, więc musi tutaj poczekać. No to co ja bym teraz mógł robić? Słuchajcie, tak myślę, że trzeba zerknąć, co tutaj się dzieje. No, tutaj już nie mam żadnego ciągnika, nie? Ale też w grudniu to tak troszkę kiepsko to wygląda. Pokarm jest, woda jest, jeszcze jest. Dobra, słuchajcie, pójdziemy dalej. O, właśnie tu chciałem zerknąć. No, tutaj nic się nowego nie wygenerowało. Tu mamy, zdaje się, bardzo dużo... Oj. Właśnie, mamy bardzo dużo baniek z mlekiem i teraz nie wiem, jak mleczarnia pracuje. I czy uda mi się je wszystkie? Nie, tu muszę półciężarówką podjechać. Bo chciałem sprawdzić, czy uda mi się je wszystkie zapakować na Meleksa, ale raczej wątpię. Więc chyba trzeba będzie tutaj podziałać tą półciężarówką. Jeśli chodzi o ogródki działkowe, to no grudzień to niespecjalnie to powinna być jakaś produkcja, ale coś tutaj się zrobiło, chociaż, przepraszam, już widzę, że tak raczej pusto, no i słusznie. To teraz, kiedy kalafiorki na przykład można by było sprzedać, też papryczka w lutym dopiero, to może poczekamy z tym wszystkim do lutego. Zastanawiam się tylko, czy ja tego nie chcę, że tak powiem, gdzieś przenieść stąd. Beczka do podlewania stoi, aczkolwiek powiem otwarcie, że ta beczka jest na grubym zapasie, bo od kiedy umiem wziąć wodę z tego stawu,
do tego, to w zasadzie by mi ten ręczny sprzęt w zupełności wystarczył. Tak myślę. Dobra. Kiedy to słoneczko wstanie i trochę jaśniej się zrobi, no bym bardzo chciał. Mm. Zobaczmy, co mamy na przecenach. Może coś ciekawego jest. No na pewno Komatsu to nie. Maszyna zbiera bele słomy, wykłada to nie. To jest za duży John Deere. To jest za duże i tego też nie wykorzystamy. Więc jeśli chodzi o używane pojazdy, to nic z tego. No dobra, słuchajcie, to nie zostaje mi nic innego chyba jak zabrać się za workowanie tych wiórków, ciąg dalszy zrobić. Więc jak mamy ten samochód, to może najpierw jednak zrobimy rundkę i pościągamy troszkę mleczka i będziemy gotowi chyba odwieźć. Tylko może jeszcze sekundę, bo tak jak mówię, muszę maksymalizować zyski, więc zobaczmy. Mleko październik dopiero będzie miało, ale teraz też ma cały czas, ma dobrą cenę, na to wygląda. Gdzie to mleko, tak patrząc tutaj. Mleko. 1800. A teraz ma 2000, 2200 w styczniu. No to teraz też ma dobrą cenę tak naprawdę. Mleko cały czas ma dobrą cenę. A zobaczmy jeszcze kozie mleko. No też cena nie jest najgorsza. Kompost, karma. No dobra, więc teoretycznie moglibyśmy coś tutaj też posprzedawać. Ale ponieważ może tak zróbmy, ponieważ zwierzęta jeszcze mają co jeść, więc ja tutaj ten plac zastawię workami, więc ruszamy z produkcją tych woreczków. Więc podziałamy troszeczkę z tego widoku. W zasadzie jest na tyle jasno, że chyba nie muszę światełek zapalać. Okej. No przyznam otwarcie, że dużo pracy kosztuje to workowanie, ale liczę na to, że będzie mi się to opłacało. Także złamię kilka woreczków i teraz resztę tych woreczków poszarpię może poza nagrywaniem. Zrobię, że tak powiem. No to taka dosyć powtarzalna czynność, jak widzicie. Po prostu trzeba taki woreczek podnieść, przenieść i rozładować i gdzieś go zeskładować. Ja przepraszam, gra może trochę ciąć, bo dopiero niedawno się zaktualizowała u mnie. To chyba 1.2 wersji farminga, mi pamięć nie myli, więc dopiero co się zrekompilowały shadery, albo one nawet, oj, za wysoko mam to ramię. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że to ramię musi być raczej nisko, żeby się zmieściło pod workownicę, nie? Okej, dobra, słuchajcie, to parę woreczków mamy i widzimy się za moment. Ja tutaj troszeczkę popracuję poza nagrywaniem. Zrobię małą pauzę i wrócę do Was, jak już troszeczkę zrobi się jaśniej. Może tak z pół godzinki poworkuję. Akurat zrobi się jakaś godzina 9, 9:15 i wtedy będę mógł tutaj spokojnie może też zwierzętami się zająć. No okej, moi kochani, trochę popracowałem na tych workach. Już szczerze mówiąc mi się nie chce nawet.
Przyspieszyłem trochę upływ czasu, żeby zrobiło się jaśniej. No jest to żmudna robota, ale tych worków naprawdę mam bardzo dużo, bardzo. Zrobię jeszcze tylko tutaj parę sztuk i chyba pojedziemy, jak się zrobi godzina 9, spróbować posprzedawać trochę naszych płodów rolnych. W zasadzie nic nie mam innego do roboty, tylko albo workować, nie? Tu, albo workować wapno. Tak, aha, trochę się pośpieszyłem, tak naprawdę. O, tutaj widzę, taśmociąg ciągle dosypuje, ale to znaczy, że chyba trochę się w tym taśmociągu zgromadziło. Wydaje mi się, że mi się gra trochę ścina, ale też może być powód taki, że ja w tej chwili już mam tych woreczków naprawdę bardzo dużo jako obiektów. Bardzo, bardzo dużo. Zaraz to spróbuję nawet policzyć. Wydaje mi się, że jak to policzę, zaraz zobaczycie. Ale to jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że będzie około 200 w tej chwili worków, 200 big bagów z wiórkami. No, wożenie tego do skupu też będzie bardzo, że tak powiem, uciążliwe, bo na tą ciężarówkę wchodzi 12, więc kursów będzie bardzo dużo. Ale to w zasadzie pozwoli mi naprawdę tutaj zdobyć duże pieniądze. No i zastanowić się, co dalej. Ja nie wiem dokładnie, kiedy Andy wypuści mapkę w wersji 1.5, czyli tą letnią. Muszę gdzieś to sprawdzić. Może zaraz zrobię pauzę i spróbuję to ustalić i zaraz do Was wrócę. Może gdzieś to jest wypisane, kiedy ta mapka się pojawi. Bo chciałbym od wersji 1.5 zagrać trochę inaczej. A nawet może na kanale pojawi się jeszcze jedna mapka. Myślę, że to nie byłby zły pomysł, żebyśmy sobie na kanał rzucili jeszcze jedną mapkę. A i wydaje mi się, że mi tutaj będą uszkodzenia rosły, jak będę tak niefrasobliwie jeździł. Pięknie. Dobra, słuchajcie, ja już dam spokój tym big bagom na tą chwilkę. Zaraz je sobie tylko policzymy z ciekawości, ile ich żeśmy tutaj natłukli. I jeszcze bym chciał sprawdzić, czy ja mam tu skrzyneczkę. A jak nie mam skrzyneczkę, to ja bym poprosił jednak, żeby kupić taką skrzyneczkę. A może nie będziemy kupowali. Może zobaczmy jeszcze w takim razie, co w kontraktach śwista. Kultywatorowanie za 5 stówek. Nie. Dobra, zobaczmy taką rzecz. Zrębki. Mamy 440 000 litrów zrębek. Podzielmy to na pół, to wychodzi, że mamy 220 worków. No dużo się nie pomyliłem. 220 worków zrębek, słuchajcie. No to jest nie w kij dmuchał. Dobra, to zajmiemy się teraz znowu zwierzętami. Nie. Woda, pokarm. No wszystko wygląda git. Tylko zastanawiam, czy ja mógłbym coś już sprzedać. Na przykład te 11-miesięczne. Chyba jeszcze za mało ich tutaj mam. Za mała jest kwota, jeszcze trzeba będzie poczekać troszeczkę.
Dobra, ale na pewno możemy wziąć samochód i pozbierać trochę płodów rolnych. To jedziemy. Trzeba mocno skręcić, bo tam ten taśmociąg stoi. No, powiem szczerze, że bardzo dużo tego placu zająłem. Już przestałem tak ładnie to układać, tylko tak troszkę byle jak. No i efekt jest jaki jest. Gdzie my chcemy najpierw wyjechać? Tu byśmy najpierw wyjechali. Przy okazji zobaczymy sobie, jak tu poranek wygląda grudniowy, 9:14, więc w styczniu może byśmy wstali już o 9:30 albo jeszcze dalej, albo o 10:00, bo tak jak mówię, no w nocy nie bardzo lubię pracować, no chyba, że muszę, tak, ale raczej wolę tą letnią mapkę, czy letnią, za dnia, o, może tak. Chociaż tutaj jesień jest bardzo ładna na tej mapie, bardzo ładne kolory. No, grudzień już nie jest taki fajny. Ciągle mam problem z tymi hamulcami, nie wiem. Wygląda, że chyba za późno hamuję. Okej. Dobra, spróbujmy to wszystko załadować. No zbyt wiele żeśmy nie załadowali, tylko dwie bańki. Okej, może wrzućmy troszkę więcej tych baniek. I pojedziemy sprzedać te mleczko. Albo przynajmniej zostawimy to na samochodzie do stycznia. No nie wiem, to się jeszcze okaże. Bo to mleko to akurat nie będziemy go przerabiać. Bo tak jak mówię, ta moja fabryczka po prostu jest strasznie niewydajna. Mógłbym to mleko, musiałbym mieć jakąś fabryczkę z Bergman, ale niestety na tą chwilkę nie widzę takiej możliwości. Teraz szybciutko to poukładamy, bo zrobimy tak i zrobimy tak. No i mamy to pięknie poukładane. Pytanie. Pytanie za banie, czy ja w tym przejeździe to chyba nie chcę stać. Tak się jednak mimo wszystko zastanawiam, czy nie przywieźć troszkę. No, możemy podjechać. Nie przywieźć troszkę bawolego mleka i tutaj jednak nie produkować trochę serka w tej fabryce. Trochę mozzarelki. Myślę, że tak zrobimy. Pojedziemy po bawole mleczko. Skrótem przez kompostownik. Można by się zastanowić, czy jakiegoś pola powoli już nie kupić, ale o, tu mamy tę skrzyneczkę i może ja ją zabiorę ze sobą. Ją zabiorę ze sobą i ją zostawię nie tu, a muszę ją tylko zapiąć. O właśnie, abyśmy ją zostawili. To jest ile tego mleka? 250 litrów. Dobra, weźmy. Położymy je z tyłu.
Jeszcze pojedziemy po kozie mleczko. Okej. Dobra. Kozie mleczko i jednak to kozie mleczko i bawole jeszcze wpuścimy w tą naszą fabryczkę. Niech coś poprodukuje. Chyba nic nie jedzie. Wszyscy jeszcze śpią. Zimową porą. Okej. Tutaj był wjazd. Chyba tak. Chyba tu. Można też pozbierać nie z ogrodu wszystkie skrzynki w sumie by było. To by też nie było takie złe. Więc może pozbierajmy te skrzyneczki. Ale nie, po nie może zaraz wrócimy. Najpierw z mlekiem się uporajmy. Do tego koziego mleczka też mamy chyba parę tych, jak one się nazywają, parę kanek. Kanek, czy też... Kanki takie małe były, tak? A te duże to są, nie wiem, kanie? Kanwy? Jak to nazwać, słuchajcie? Jak te duże się nazywają? Czy ja to tutaj nie zostawiłem gdzieś, czy już zabrałem z powrotem? Wydawało mi się, że ja to kozie mleko tutaj ale może zabrałem bo nie gram zbyt często ostatnio, bo nie mam czasu, więc troszkę nie do końca dobrze pamiętam. A tutaj jest już tylko jedna. 100 litrów, taka mała. Kuski tutaj hasają. Oj, taki niechcący był rzut. No, gdzie to? Fajnie, zobaczcie, że to można rozróżnić, nie? Jakby po wielkości. Tamte krowie są 250, kozie są stówki, więc to jest fajne. Okej. Dobra, zamknijmy wrota. Żarcie jest, woda jest, skrzyneczka jest, jakby co. No to teraz moglibyśmy no wrócić z tym mlekiem albo pojechać do mleczarni. Może pojedźmy do mleczarni, bo mnie tam jeszcze nigdy nie było. Chociaż nie, to mleko sprzedamy do sklepu. Nie sprzedamy do mleczarni. Sprzedamy w sklepie. No, do sklepu już mamy tutaj bardzo blisko, więc podjedziemy i pchniemy wszystko w sklepie. O właśnie. Tylko, że my to pchniemy w tej części tutaj w sumie. Tak sobie pomyślałem, że to będzie szybciej. Albo i nie pchniemy, bo nie umiem tutaj wjechać. Okej, no to próbujemy tutaj jednak wjechać w jakiś sposób. Mam nadzieję, że tam z tyłu już nic nie podjechało pode mnie. Dobra, powinniśmy dać radę.
Okej, i teraz ja bym nie chciał wszystkiego sprzedać, więc sobie zabierzemy stąd te dwie padzie. Hop i hop, a resztę sprzedamy. Okej. No i pięknie 7000 za mleczko. Elegancko. Te sobie zapakujemy z powrotem. O, trochę nieładnie, więc zróbmy to lepiej trochę. Aha, jeszcze coś nie halo. Dobra, jedna. Druga. No i jedziemy. Jedziemy do fabryczki. Ja myślę, że trzeba będzie też pokarmić nasze krówki. Może nawet zrobię większy upływ czasu. Tak, razy 10. Żeby coś było do roboty za chwilę, nie? Bo mam nadzieję, że kiszonka się za chwilkę zrobi i będzie można puścić biogazownię. Właśnie, tylko pytanie, jak ja tą kiszonkę wpakuję. Ile tej kiszonki w ogóle mam? Muszę zobaczyć, bo nie wiem, czy ściągnąć łyżkę traktorem. Może to by nie było takie złe. Byśmy ściągnęli łyżkę z traktorem i byśmy tą łyżką zapakowali tam na górę. O, tak jakoś głupio widzę, postawiłem tego Meleksa. Teraz nie mogę mleka wyładować. Hop. No. Łapki nie mam. No ciekawe. Aha, bo tu jeszcze jest jeden pas. O, ciekawe, że go rozpiąć nie mogę. O. Dobra, mamy to. Może ten Meleks trochę byśmy go odsunęli stąd. No i pięknie. Ja myślę, że możemy go swobodnie podpiąć pod cysternę, bo będziemy chcieli, myślę, ją zaraz napełnić. Albo nawet wysypać. Nie było takie złe, gdybyśmy wysypali. Ale to jest drugi Meleks. O, bo tamten jest. Aha, z tego wniosek, że ja tutaj widzicie, tak rzadko gram, że nie pamiętam, skąd ja tego Meleksa wziąłem. On tutaj pewnie przyjechał z sadu jabłkowego. Notabene sad jabłkowy pewnie ma coś do zrobienia. Tak, wody prawie nie mamy. Bardzo sympatyczne tutaj te sprzęty produkowane są przez Endiego. Bardzo miło się nimi gra, muszę przyznać. O, no i mamy to. Pięknie.
Bo też tak się nie za szybko napełnia ta beczka, nie to, że tak w sekundę i jest. To trzeba troszkę poczekać. Ja myślę, że muszę wysłać pracownika z jakimś traktorem. No, ale do przodu byśmy chcieli. O, przepraszam najmocniej, wymusiłem pierwszeństwo. Ale nie zauważyłem ciężarówki. Okej, damy radę, damy radę. W tą stronę podjechać. O właśnie, o właśnie. No to wodopój pełny. Okej, krówki mają. Tu bym chciał wysypać maksymalnie, bo być może te zrębki tym też będziemy sprzedawać z przyczep, więc przydałoby się maksymalnie mocno opróżnić tą przyczepę, bo ona też powinna móc zrębki wozić. I by było fajnie, gdyby była pusta, ale widzę, że pusta nie będzie. Nie tak szybko, dobra. To co my teraz możemy zadziałać, tak myślę. Tak, myślę, że tutaj nie mamy za bardzo dużo możliwości. O, i to znowu wszystko przerobiło. Od Selawi. No dobra, to jeździmy. A tym razem z trochę innego widoku pojeździmy. Mam nadzieję, że taczki nie popsuje. Nie wjadę w taczkę. Aha. No i pięknie. Dobra. No, słuchajcie, moja tutaj grudzień miesiącem wapna i wiórków będzie, a styczeń miesiącem zapłaty za wiórki. No i już się nie mogę doczekać, słuchajcie, kiedy ten styczeń de facto będzie, bo już tam widzieliście 500 000 za wiórki powinno nam wpaść. Będziemy musieli zrobić bardzo dużo kursów, co prawda, no ale 500 000 to jest konkretna zapłata. No i w końcu, bo nie wiem ile tutaj, koło 35, może 6 odcinka zakupimy gospodarstwo. Ja już tutaj od razu Wam zapowiem, będą bardzo duże roszady, jeśli chodzi o posiadane przeze mnie areały. No dobra, trochę mi się nabrało. Bardzo duże roszady będą. Dobra. Mamy 2 łyżki, jeszcze ze 2 muszę wysypać.
Pięknie. Ciekawe, czy tam mi się ta górka odnowiła, bo ktoś mi napisał, że tamta pryzma to jest właśnie materiał wydobyty z kopalni. Więc słuchajcie, pójdę zobaczyć, czy ta górka mi się tutaj odnowiła, czy nie, jak to wygląda. No tak nie do końca, to co tutaj zabrałem jakby nie przyrosło i nie wiem, kiedy to przyrasta. Ale tutaj jeszcze dużo jest tego kamienia wapiennego, więc jeszcze tutaj będzie bardzo, słuchajcie, dużo roboty. Aj, nie tą stronę. Jednak lepiej jest jeździć z widoku pierwszej osoby. Ja nie pamiętam, ale to chyba jeszcze jedna łyżka się zmieści. Teraz są dwie, to nawet jeszcze dwie się zmieszczą. Dobra. Okej. No, powiem wam, że ta chałutka taka coraz mniejsza się wydaje. No, ale nie da się ukryć, żeśmy troszkę na tym kopalni zarobili. Dobra, to będzie teraz ostatnia tutaj. Łycha numer 4. No co jest? Nie zapakujemy nic. Jak to wygląda? No, powiem wam, że wygląda to niefajnie. Ale to nic. Jedziemy z tymi 90 kilkoma procentami. Dobra. I jeszcze teraz tylko zróbmy taki mały eksperyment. Weźmy naszą tutaj, że tak powiem, taczuszkę.
Jak to było z tym sprzątaniem? Ctrl Y. Tutaj ładnie pozbierało. O tu. Dobra, 502 mamy. Ciekawe, czy będę mógł tutaj wysypać. Aha, do łyżki nie będę mógł wysypać, tak? A, no to tutaj się chyba nie opłaca tego wysypywać, tak mówiąc szczerze. No właśnie. Ale może ten tutaj kola tutaj to pozbiera. I wydaje mi się, że ja tutaj się nie będę więcej tym bawił, bo tutaj z tych boków, no obawiam się, że ten kamień wyleci mi gdzieś poza te boczki. No, praktycznie ta taczka się w miku tutaj ładuje. No dobra, mamy 1500 tutaj w tej chwili. Zrobimy eksperyment. Okej, zobaczmy, czy tą łyżkę nam się uda coś nabrać. No, bardzo ładnie zbiera. Całe 1500 nas zbierało. Więc teoretycznie tą taczką możemy bardzo szczegółowo posprzątać ten kamień. Dużo bardziej niż tą wielką łychą. Dobra, zwolnimy trochę upływ czasu. Bo ja tutaj nie nadążam z tym kamieniem. No, bo mam tylko znowu... Tak, 2000 i połowę. No właśnie, to muszę jeszcze 3 łyżki przywieźć. No to razy 10 to faktycznie ta produkcja szybko idzie. Dobra. No okej, moi kochani, wydaje mi się, że muszę się z wami powoli żegnać, bo zupełnie jakoś straciłem rachubę czasu. A roboty jest huk jeszcze. Myślę, że tak, moglibyśmy tym ciągniczkiem no już powoli przygotowywać się do produkcji. O, chociaż on tutaj ma dużo kamienia. On będzie go dosypywał. Dobra, niech go dosypuje. Natomiast ja myślałem, żeby coś z tymi tutaj już w kwestii pokarmu zrobić. Szkocka rasa wyżynna, bo ona tylko ma 10 000 tego żarełka, ale wydaje mi się, że to jeszcze spoko. Ci to dużo mają, ci to dużo i ci też mają dużo, bo dopiero co wsypałem. No to tylko ten nasz
tuczniki, szkocka rasa wyżynna, bydło na mięsko. Trochę gorzej. Jeśli chodzi o pokarm, ale to nic. Myślę, że my tam podjedziemy ciągnikiem, ale to w następnym, że tak powiem, następnym może odcinku. Na dziś to będzie tyle. Trzymajcie się, zdrówko dla Was. Cześć.